Witam wszystkich w kolejnym filmie. Dzisiaj taki zupełnie z przypadku materiał, który powstał. Dostałem taką płytkę. Okazało się, że ona jest bardzo popularna, natomiast z tego, co udało mi się tak przez ten szybki research, jaki zrobiłem w internecie, ustalić, że stwarza wiele problemów. Oczywiście wszystkiego nie znalazłem jeszcze, także taka prośba do tych, którzy mieli kontakt z tą płytką, którą zaraz tutaj bardziej dokładnie pokażę, i macie jakieś informacje, jak to można wykorzystać, to proszę o komentowanie tego pod filmem. Może inni, którzy mają jakieś problemy, skorzystają i spokojnie tą płytkę uruchomią. Płytka, jak znalazłem oferty, oferowana jest jako 8 wyjść, 8 wejść na transoptorach, czyli izolowanych, z układem ESP32 oferującym Wi-Fi. Dodatkowo płytka ma możliwość sterowania po Modbusie, czyli ma port RS485. Dokumentacji do niej jako takiej nie znalazłem żadnych informacji odnośnie ustawień, parametrów i tym podobnych rzeczy, więc tak na szybko ją podpiąłem, żeby zobaczyć, czy w ogóle cokolwiek ona robi. Założenie jest takie, że podając sygnał na wejście powinna przełączyć przełącznik. No i tak samo poprzez Modbusa powinno być to sterowane. Więc za chwilę to zrobię. Pokażę Wam, co tutaj mi się udało znaleźć odnośnie funkcjonowania tych rzeczy i pokażę fragment tego mojego reverse engineeringu, gdzie zrobiłem schemat połączeń układu sterującego wyjściami, który, jak właśnie się tutaj dowiedziałem i doczytałem, stanowi największy problem, ponieważ poszczególne wejścia i wyjścia nie są podłączone bezpośrednio do ESP32, tylko poprzez dwa rejestry przesuwne, czyli zamieniające sygnał szeregowy na równoległy. No i zupełnie inaczej to się odczytuje. Nie można sterować pinami, tylko trzeba podawać sygnał clock, zegarowy i tak dalej. To zobaczycie później, jak pokażę schemat tego właśnie kawałka, który tutaj sobie rozrysowałem, patrząc na pinologię i jak to jest połączone z tym układem. Jeszcze dodatkowo spojrzałem na wykres, jak na oscyloskopie to wygląda. Także to będzie, że tak powiem, pod koniec filmu po testach z tym układem. A więc układ teraz sobie włączę. No, dioda się zapaliła, nic się nie dzieje. Więc podłączę teraz zasilanie na poszczególne tutaj porty i zobaczymy, czy cokolwiek zacznie tutaj funkcjonować. Jak tylko, że to są porty izolowane, to podłączam osobne źródło napięcia. No i zobaczmy, jest włączone. No i działa. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wszystkie po kolei zadziałały. Czyli płytka funkcjonuje. To na pewno. Płytka działa, coś tam robi. Niestety nic więcej na temat tego, co ona robi, nie wiem, bo nie znalazłem takich informacji i nie ma. Teraz podłączę tutaj to urządzenie do, nie wiem, czy będzie widać, do konwertera RS na port 485, czyli żeby można było to urządzenie sterować sobie po Modbusie. Zobaczymy, czy też się uda cokolwiek tutaj załączyć, jeśli chodzi o te przekaźniki. I widzicie tutaj na ekranie, w prawym górnym rogu jest dalej moduł. Na środku ekranu jest okno takiego prostego programu do sterowania po Modbusie podstawowymi funkcjami, czyli w tym wypadku korzystam z tego, jako że nie wiem, co potrafi ten moduł, nie mam żadnej informacji, czyli ten podstawowy tryb sterowania przekaźnikami, cewkami, jaki oferuje Modbus, i zobaczymy, czy to zadziała. Połączenie jest nawiązane, moduł odpowiada, więc adres zakładam 1, bo większość urządzeń defaultowo ma adres ustawiony na 1. No i tutaj wszystko się zgodziło. Musiałem trochę poszukać, żeby dojść do ustawień, i ten moduł potrzebuje takich parametrów, czyli prędkość 115-200. Zdecydowana większość układów defaultowo ma 9600, ten ma 115-200. Jednak nie mamy żadnych informacji, jak zmienić ani adres, ani parametry transmisji, więc tak jakby wykorzystanie Modbusa jest takie troszeczkę tutaj problematyczne, bo tylko to jedno ustawienie mamy. No i teraz przejdźmy do podania komendy załączającej te przekaźniki. Mam nadzieję, że to zadziała. 0 on. No i działa. 1 on. Działa. 7 to powinien być 8 przekaźnik. Liczone są od 0. Zadziałał. Zadziałał. Wskazania, jakie odczytuję po Modbusie, są zgodne z prawdą. Przekaźniki tak funkcjonują. Teraz wezmę tutaj ręcznie jeszcze
Załączę przekaźnik trzeci, który tutaj jest na 0. I uwaga, załączam. 1, 2, 3. Przekaźnik się załączył. I tam w pozycji +2, czyli trzeci przekaźnik, też się pokazało. Czyli niejako komunikacja, wejścia, no to wszystko funkcjonuje, ale niestety nie możemy tego w żaden sposób ustawić po swojemu, tak jakbyśmy chcieli, żeby to działało. Teraz Wam pokażę schemat tych rejestrów przesuwnych, jak to jest podłączone w układzie i co ewentualnie z tym później można zrobić. I widzicie tu na ekranie to, co udało mi się rozrysować. Wykorzystane są dwa układy 74595 i 74165. Ten układ robi za dekoder wyjść, ten za encoder, nazwijmy to, czyli szczytywanie stanu wejść. I po kolei w układzie ESP końcówka 9, w tym module oczywiście jest to i input-output 33, jest to szeregowe przesyłanie danych o stanie aktualnym wyjść. Analogicznie pin 12 i input-output 27 jest to odczytywanie szeregowego sygnału o stanie wejść. I pozostałe 3, ale tak naprawdę wykorzystane są dwa sygnały, które są podane na obydwa układy, czyli clock, tutaj akurat na końcówkę 11, a w tym wypadku na drugą. To trzeba w noty aplikacyjne zajrzeć, jak one działają, to akurat nie ma problemu później z wykorzystaniem. I zatrzask, który jest tutaj na wejście 12 tego układu i na wejście pierwsze tego. Działa to tak, że w momencie podania niskiego stanu ten układ zatrzaskuje sobie to, co w tej chwili ma na wejściach, a sygnał clock przesuwa to po kolei na wyjście Q7 i układ ESP odczytuje. Tu jest odwrotnie. Układ odczytuje w takt sygnału clock to, co jest przesłane mu na wejście i sygnał zatrzask na końcu powoduje przepisanie tego stanu na wyjścia. I tu właśnie to, co wspomniałem na początku, o czym jest wiele informacji. Niektórzy mówią, że tego się nie da, niektórzy mówią, że to nie ma problemu. Oczywiście tutaj chodzi o integrację z Home Assistant, w której ja nie jestem fachowcem, zaczynam od tego, więc nie wiem, jakie to ma możliwości. Napisanie takiego sterowania w C na przykład, no to jest minuta. Natomiast jak to się odbywa, korzystając na przykład ESP Home w Home Assistant, no nie wiem, bo tego jeszcze nie robiłem. Tu niech się mądrzejsi wypowiedzą. No mówią, że tu jest problem właśnie przez to, że trzeba sterować tymi układami. Ktoś tam podesłał jakieś wstawione w pliki YAML kody typu lambda i podobno to ma działać. Tego jeszcze nie wiem. Jak uda mi się to odpalić, jeżeli będę się tym bawił dalej, to wtedy Was jeszcze tutaj poinformuję. A teraz pokazuję ten moduł właśnie dlatego, co na początku powiedziałem, że jest o nim dużo informacji i w większości takich problematycznych. Więc tutaj zobaczycie, jak się to podłącza i jakie końcówki są wykorzystane. I łatwiej może będzie napisać jakieś odpowiednie algorytmy do pracy w Home Assistant i tutaj, jak ktoś będzie chciał, w komentarzach na przykład się podzielić. To tak wygląda, jeżeli chodzi o te układy. A tutaj widzicie przebieg, jaki jest na wejściach zegarowym i zatrzaskowym tych układów. I tutaj pięknie widać to, o czym wspominałem. Tutaj mamy sygnał zegarowy, czyli 8 impulsów, a tutaj sygnał zatrzasku. Pierwszy jest dla potrzeb układu odczytującego stan wejść, a drugi na końcu dla układu przepisującego na wyjścia. I tymi dwoma sygnałami się steruje. Trzeci sygnał, który tam widzieliście, to jest output input enabled. Może służyć do innych funkcji. Tutaj w ogóle nie jest wykorzystany. Żadne tam sygnały się nie pojawiają. No po prostu pojawienie się sygnału na przykład na dekoderze wyjść spowoduje, że te przekaźniki się rozłączą. Tam stan aktywny jest niski, więc jak podamy sygnał niski, po prostu wszystkie przekaźniki się wyłączą. Więc może być taka dodatkowa opcja w programie. Tutaj tego nie wykorzystano. Być może jest jakiś rejestr po Modbusie, gdzie można to puścić i one się wyłączą wszystkie naraz, no ale to trzeba by szukać. Natomiast tak jak powiedziałem, żadnej dokumentacji
nie ma. Można oczywiście przeskanować wszystkie rejestry, może to zrobię, ale jest ich 65 tysięcy, więc troszeczkę to potrwa i może w którymś są parametry tej transmisji i innych rzeczy. Tak powinno być tak naprawdę. Oczywiście tam powinno być w pewnych standardowych, ale to jeszcze może zobaczę, natomiast założenie jest tego, że to miało być integrowane z Home Assistant. To tyle chyba tych krótkich informacji, jeżeli chodzi o ten moduł. Mam nadzieję, że może komuś przynajmniej ten schemat i te testy, które zrobiłem, do czegoś się przydadzą. Może ktoś tutaj napisze jakieś informacje i będzie wiadomo, co z tym modułem fajnego można dalej zrobić. Jeżeli chodzi oczywiście, wracam o Home Assistant, bo jeżeli ktoś by chciał tutaj napisać oprogramowanie własne, nie ma problemu, można je wrzucić. Układ jest otwarty, można go programować i wtedy dowolnie sobie tutaj kombinować to, co się chce. Natomiast do Home Assistant to osobny temat i czekam na jakieś rozwiązanie jego. Może już istnieje, którego ja nie znalazłem, ale większość tematów, jakie wyskoczyły w wyszukiwarkach, to tylko dotyczyły problemów. To tyle, dziękuję za uwagę, zapraszam do komentowania i oglądania kolejnych filmów, jakie na moim kanale się pojawią. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.